Mogę, tak? Ja będę trzymał, dobrze? Już. No wspólnie możemy potrzymać. Jechać, tak? Tak. Godzina 10:45, rafineria w Trzewini. Wjechał pierwszy transport z Karlina. Tak. I bardzo byłam ucieszona i właśnie patrzyłam w tę stronę, gdzie jest ta maszyna, stoi z tym napisem. Tak, bardzo mnie to ucieszyło, aż łzy dostałam do oczu. Było to wiele milionów lat temu, a wszystko zaczęło się od gromadzenia pokładów umarłych mikroorganizmów tworzących plankton, roślinny i zwierzęcy. Niemałą rolę odegrały w tym wszystkim zapewne bakterie. Takie były początki czarnego złota, niezwykłej mieszaniny węglowodorów, czyli ropy naftowej. Czarne złoto. Właśnie tak określa się kopalinę, bez której trudno byłoby o dotychczasowy postęp cywilizacyjny. Ropa naftowa to jeden z najważniejszych surowców energetycznych na świecie, stanowiący podstawę funkcjonowania przemysłu chemicznego, branży transportowej oraz wielu innych sektorów współczesnej gospodarki. Kraje bogate w ten surowiec, takie jak Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska czy Rosja, czerpią z jego sprzedaży pokaźne zyski. Z kolei państwa skazane na import narażone są na wahania cen i kryzysy energetyczne. Do tej drugiej grupy zalicza się m.in. Polska, choć nie jest też tak, że ropy nie ma nad Wisłą w ogóle. Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego w roku 2023 w Polsce wydobyto blisko 800 tysięcy ton ropy naftowej, pochodzącej w sumie z 88 złóż. To zaledwie 3% krajowego zapotrzebowania, za mało, aby myśleć o niezależności na tym polu. Jest jednak pewne wydarzenie w historii naszego przemysłu naftowego, które nadzieję na polski Kuwejt rozgrzało do czerwoności. 9 grudnia 1980 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie, niewielkiej miejscowości położonej na terenie dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego, otrzymała zgłoszenie o pożarze. Z przekazanych informacji wynikało, że kilka kilometrów od Karlina, we wsi Krzywopłoty, doszło do erupcji w szybie wiertniczym Daszewo 1. Na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej należało do zadań zjednoczenia górnictwa naftowego i gazownictwa. Jednym z miejsc, które geolodzy określili jako potencjalnie zasobne w ropę, było właśnie to, niedaleko Karlina. Przyjęto, że poszukiwany surowiec znajdował się na głębokości około 3000 metrów, ale 9 grudnia 80 roku natura zweryfikowała te przypuszczenia. Tamtego dnia około godziny 17:20 po przewierceniu się na 2779 metrów w głąb ziemi uwagę pracowników Daszewa 1 zwróciła wypychana z dużą siłą na zewnątrz odwiertu tak zwana płuczka. Środek ten stosuje się do wypłukiwania zwiercin, chłodzenia świdra oraz do wywierania przeciwciśnienia. Utrzymanie odpowiedniej równowagi pomiędzy ciśnieniem hydrostatycznym płuczki a ciśnieniem panującym w miejscu występowania złoża przeciwdziała niepożądanej erupcji. Niepokojące zjawisko zaobserwowane przez naftowców oznaczało, że owa równowaga została zaburzona. Podjęto szybką decyzję o zamknięciu otworu wiertniczego przy pomocy zamontowanej na jego wylocie głowicy przeciwerupcyjnej, zwanej również prewenterem. Niestety urządzenie nie zadziałało zgodnie z oczekiwaniami i już chwilę później z odwiertu wystrzeliła mieszanka ropy i gazu ziemnego, która po niemal natychmiastowym samozapłonie zamieniła się w wielki słup ognia. O tym, że pożar nie będzie łatwy do opanowania, strażacy mogli się przekonać już w drodze na miejsce zdarzenia. Potężna łuna, widoczna z odległości co najmniej 30 km, nie napawała optymizmem. Wielki, ognisty gejzer o temperaturze przekraczającej 1000 stopni Celsjusza nie oszczędził ani wieży wiertniczej, ani urządzeń znajdujących się w jej pobliżu. Zniszczeniu uległy również pojazdy, baraki mieszkalne i wiele innych elementów Daszewa 1. Strażacy, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, nie mieli najmniejszych szans na ugaszenie tak dużego pożaru, dlatego wstępne działania ograniczono do ewakuacji ludzi oraz do zabezpieczenia terenu przed rozprzestrzenianiem się ognia.
Pomocy medycznej wymagali przede wszystkim 4 pracownicy wiertni, którzy do szpitala trafili z poważnymi poparzeniami. Skala zagrożenia była na tyle duża, że ewakuacją objęto również mieszkańców 2 pobliskich gospodarstw rolnych, choć nie wszyscy zdecydowali się na opuszczenie domu. Konieczne okazało się także zablokowanie przebiegającej nieopodal drogi, która na skutek promieniowania cieplnego zaczęła się topić. Było jasne, że opanowanie sytuacji będzie wymagało czasu. Dzień po erupcji do życia powołano sztab akcji ratowniczej. Na jego czele stanął inżynier Adam Kilar, ówczesny dyrektor Zjednoczenia Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W opracowaniu planu działania wspierali go przedstawiciele Straży Pożarnej, wojska, milicji, drużyna ratownictwa górniczego, specjaliści z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz władze administracji publicznej. Natężenie erupcji, natężenie pożaru jest duże. Jest to pożar w Polsce dotychczas niespotykany. Przyjęty plan polegał na podzieleniu akcji ratowniczej na kilka etapów, wliczając w to oczyszczenie terenu ze zniszczonych elementów wiertni, usunięcie uszkodzonej głowicy przeciwerupcyjnej, ugaszenie pożaru oraz uzbrojenie odwiertu w nowy prewenter celem opanowania erupcji. Realizacja takiego planu rodziła wiele wyzwań natury logistycznej. Już po pierwszej dobie od wybuchu na miejscu zdarzenia pracowało ponad 1000 osób, którym przez kolejne dni należało zapewnić wyżywienie, sprzęt, nocleg i wodę, potrzebną nie tylko do celów spożywczych. Woda stanowiła podstawowy środek gaśniczy, dlatego w pobliżu wiertni wybudowano 2 duże zbiorniki, połączone rurociągami z punktem poboru przygotowanym przez wojsko na przepływającej nieopodal rzece. Z uwagi na skalę problemu, takich realizowanych na szybko inwestycji było oczywiście więcej. Od budowy wielu dróg dojazdowych, przez doprowadzenie kilku kilometrów linii wysokiego napięcia, po usypanie wałów zapobiegających rozlaniu się ropy na okoliczne pola. Działania objęły również wykonanie odwiertów kierunkowych, które po połączeniu się ze złożem miały zrównoważyć ciśnienie. Realizację tych i wielu innych zadań utrudniały mroźne warunki pogodowe, wpływające negatywnie na ludzi i sprzęt. A jeśli już o sprzęcie, to z tym bywało różnie. W końcu mowa o czasach, gdy najłatwiej było o musztardę i ocet, dlatego na sukces operacji o kryptonimie Karlino 80 pracować musiała niemal cała Polska. Na liście potrzeb znalazły się m.in. paliwo i azbestowe ubrania żaroodporne. Co więcej, generowany przez pożar wysoki poziom hałasu, porównywany przez ratowników do dźwięku startujących odrzutowców, uniemożliwiał standardowe porozumiewanie się za pomocą radiotelefonów. Konieczne okazało się więc zorganizowanie mniej dostępnych laryngofonów, stosowanych do pracy w warunkach silnego hałasu. Skuteczne prowadzenie akcji ratowniczej umożliwiły również 2 czołgi dostarczone z Wrocławia. Wykorzystano je do oczyszczenia terenu wiertni z jej zniszczonych elementów. Żeby tego dokonać, do czołgów przymocowano specjalne liny zakończone hakami. Zaczepianiem ich o wybrane obiekty zajmowali się ratownicy górniczy odziani w ubrania żaroodporne. I choć przez cały czas osłaniano ich prądami wody, promieniowanie cieplne w miejscu prowadzenia prac porządkowych sięgało nawet 700 stopni Celsjusza. O tym, jak trudny i żmudny był to proces, świadczy fakt, że usuwanie zniszczeń trwało od 9 grudnia do mniej więcej okresu Świąt Bożego Narodzenia. Co ciekawe, do działań porządkowych wykorzystywano również tzw. łunochod. Ten ciągnik gąsienicowy, współdzielący swoją nazwę z radzieckim pojazdem księżycowym, docierał swoim długim ramieniem tam, gdzie ratownicy dotrzeć nie mogli. Ogień nie gaśnie, jest stale podsycany tysiącami litrów płonącej ropy. Ropy, która zapala się natychmiast, tuż przy ujściu szybu wiertniczego. Trudno jest w tej chwili przewidzieć, kiedy nastąpi koniec akcji. Wszyscy jednak pracują bardzo ofiarnie, całą dobę, na okrągło, po to, żeby jak najszybciej akcję zakończyć i po to, żeby jak najszybciej można było powiedzieć, że w Karlinie jest ta wielka polska ropa. Ta ropa, o której teraz wszyscy w kraju mówią i wiążą swoje nadzieje właśnie z Karlinem. Podczas gdy jedni walczyli z szalejącym żywiołem, drudzy zacierali ręce. Potężny ogień rozpalił, i to dosłownie, nadzieję na wielkie pokłady czarnego złota. Ropa naftowa miała być jak cudowne lekarstwo na szerzące się wówczas problemy gospodarcze Rzeczpospolitej Ludowej. Relacje z przebiegu akcji gaśniczej zdominowały pierwsze strony gazet, audycje radiowe i główne wydania dziennika telewizyjnego, kontrastując całkowicie z cenzurą panującą w tamtych czasach.
Wśród zainteresowanych rozwojem wydarzeń nie zabrakło czołowych przedstawicieli polskiej sceny politycznej. Walce z żywiołem przyglądali się na miejscu zarówno pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Stanisław Kania, jak i przewodniczący świeżo zarejestrowanej Solidarności Lech Wałęsa, który do Karlina przywiózł zagranicznych dziennikarzy. Wielki ogień i jeszcze większe nadzieje sprawiły, że o Polsce zaczęto mówić jak o drugim Kuwejcie, a coraz to bardziej pomysłowi obywatele przysyłali swoje propozycje na ugaszenie pożaru. Sugerowano m.in. przykrycie odwiertu wielkim dzwonem, czy też obejście płonącej wiertni z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Finalnie jednak propozycje te, choć interesujące, musiały ustąpić miejsca innemu rozwiązaniu. 16 grudnia do Polski dotarły posiłki z Węgier i ZSRR. Związek Radziecki wysłał do pomocy 4 ekipy ratownicze, 3 ukraińskie i 1 białoruską. Dowodził nimi Leonid Kałyna, radziecki ekspert od gaszenia pożarów w szybach naftowych. Włączenie się ZSRR do akcji wzbudziło podejrzenia niektórych obywateli co do intencji Wielkiego Brata. Plotkowano, że duże złoża rozpaliły zainteresowanie Związku Radzieckiego i że to właśnie tam popłynie polskie czarne złoto. Ale żeby ropa w ogóle mogła popłynąć, musiała najpierw przestać płonąć. Zgodnie z przyjętym planem, drugim etapem działań po uporządkowaniu terenu było usunięcie zniszczonego prewentera. Sęk w tym, że o ręcznym demontażu nie było mowy, dlatego podjęto decyzję o odstrzeleniu głowicy z pomocą artylerii. Nie było to jednak takie proste, bowiem należało to zrobić bez uszkodzenia kołnierza, na którym zamocowano prewenter. W innym razie montaż nowego urządzenia przeciwerupcyjnego wydłużyłby się o kolejne tygodnie. Po ewakuowaniu wsi położonych na linii strzału do akcji wkroczyła armata 85 mm. Niestety szybko okazało się, że zadanie wymaga potężniejszego kalibru. Z tego powodu 24 grudnia na miejsce sprowadzono haubice 122 mm, ale strzały oddawane z niecodziennej, bo zaledwie 130-metrowej odległości nie zdały się na wiele. Nie dość, że prewenter wciąż utrzymywał się na kołnierzu, to w dodatku jeden z odbitych od niego fragmentów pocisku poważnie zranił żołnierza obsługującego haubicę. Trafiony odłamkiem porucznik Roman Kazimierski tak opisywał tamte chwile. Tyle było tego ognia, że my w ogóle nie widzieliśmy, do czego mamy strzelać. Leonid Kałyna podszedł do nas, odczekał chwilę i gdy podmuch wiatru odsłonił kawałek prewentera, nastawił celownik. Pierwszy pocisk nie trafił. Trafił dopiero drugi. Nie tylko w prewenter, ale we mnie też. Upadłem, nie wiedziałem, co się dzieje. Pielęgniarka, która wiozła mnie do szpitala, całą drogę płakała. Nie rozumiałem dlaczego, więc ja, ranny, pocieszałem ją i opowiadałem kawały. Po dotarciu do szpitala już nigdy więcej nie widziałem jej na oczy. Dopiero na drugi dzień, już po operacji, chirurg powiedział, że odłamek pocisku przeszedł milimetry od tętnicy udowej. Pielęgniarka płakała, bo bała się, że umrę na jej rękach. Problem nie dającej się usunąć głowicy rozwiązano ostatecznie 28 grudnia za pomocą ustawionej w odległości zaledwie 90 metrów od celu haubicy 152 mm. Wraz ze zmianą działa zmieniono również pociski z odłamkowo burzących na przeciwbetonowe. W przypadku tych drugich eksplozja następowała dopiero chwilę po wbiciu się w podziurawiony prewenter, a nie już w momencie zetknięcia się z przeszkodą. W sumie w ciągu kilku dni do zniszczenia głowicy wykorzystano 232 pociski, ale co najważniejsze, pomimo trudnych warunków do prowadzenia ostrzału, urządzenie usunięto nie naruszając kołnierza. Po usunięciu głowicy można było przystąpić do ugaszenia pożaru. Umożliwić to miały przywiezione ze Związku Radzieckiego agregaty odrzutowe AGWT. Skonstruowano je poprzez połączenie samochodów ciężarowych z umieszczonymi na nich silnikami odrzutowymi samolotów MiG-17. Wytwarzany przez nie strumień gazów zmieszany z dużą ilością podawanej wody skutecznie tłumił pożary szybów naftowych. Tylko że ogień ugaszono, zanim AGWT zostały użyte i wbrew pozorom miało to swoje minusy. Otóż ostateczne rozprawienie się z ogniem zaplanowano na 10 stycznia 1981 roku. Żeby mieć pewność, że wszystko przebiegnie tak jak należy, 2 dni wcześniej, 8 stycznia, przeprowadzono gaszenie próbne. Jego celem było nakierowanie strumienia wody w taki sposób, aby podnieść słup ognia do pełnego pionu, odsłaniając prewenter. Ale po niecałych 20 minutach natarcia płomień został całkowicie stłumiony.
Problem w tym, że w tamtym momencie ratownicy nie byli przygotowani na uzbrojenie wylotu w Nową Głowicę sprowadzoną z Rumunii. Tymczasem po ugaszeniu ognia z odwiertu wydostawała się mieszanka ropy i gazu, która już niespalana rodziła poważne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia okolicy. Co więcej, ludzie i sprzęt pracujący w pobliżu zostali nagle wystawieni na ponad 10-stopniowy mróz. Finalnie więc po przeprowadzeniu inspekcji odwiertu podjęto decyzję o podpaleniu czarnego strumienia i dopiero 2 dni później, 10 stycznia, już z udziałem agregatów AGWT, ostatecznie ugaszono ogień. Następnie na feralnym wylocie wiertni Daszewo 1 zamontowano nową, około 10-tonową głowicę i tak po nieco ponad miesiącu działań erupcja została opanowana. Jakie nadzieje wy jako mieszkańcy Karlina wiążecie z tą ropą? No mamy nadzieję, że to jest duża ilość ropy. Z uwagi na brak ofiar śmiertelnych oraz przyjęcie, że zdarzenie nie było możliwe do przewidzenia, prokuratorskie śledztwo w sprawie najsłynniejszej erupcji ropy naftowej w Polsce zostało umorzone. Wydanie takiego postanowienia wymagało odpowiedzi na co najmniej 2 ważne pytania dotyczące przyczyn tego zdarzenia. Dlaczego do niekontrolowanej erupcji w ogóle doszło oraz dlaczego prewenter nie zadziałał prawidłowo? Otóż ropę naftową wydobywano na Pomorzu na długo przed podjęciem pierwszych prac wiertniczych w pobliżu Karlina. Struktura warstw geologicznych w tym rejonie była więc geologom dobrze znana. Z tego powodu, tak jak wcześniej, pokładów ropy i gazu spodziewano się dopiero na około 3000 metrów pod powierzchnią Ziemi. Jednak natura przechytrzyła człowieka, bowiem złoża znajdowały się nieco wyżej. Ciśnienie, którego nie przewidywano na tym poziomie, przewyższyło ciśnienie wywierane przez płuczkę, doprowadzając do niekontrolowanej erupcji. I tu powinien zadziałać prewenter, ale nie zadziałał. Za prawdopodobną przyczynę takiego stanu uznano jego nieszczelność. Uzyskanie klarownej odpowiedzi utrudniały w tym przypadku poważne zniszczenia, których głowica doznała na skutek ostrzału artyleryjskiego. Koszty akcji ratowniczej, wliczając w to wszelkie prace inżynieryjne, oszacowano na 300 milionów ówczesnych złotych. Co więcej, w wyniku pożaru spaleniu uległo około 30 000 ton ropy naftowej i około 50 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego. Pomimo podjęcia działań zmierzających do złagodzenia skutków erupcji, teren w promieniu 600 metrów od odwiertu uznano za zdegradowany, natomiast zanieczyszczenie gruntów ropą naftową stwierdzono co najmniej na obszarze 27 hektarów. Nieco kolorytu zniszczonemu krajobrazowi nadały rośliny, które wystawione przez długi czas na promieniowanie cieplne zakwitły w samym środku zimy. Mogę, tak? Ja będę trzymał, dobrze? Już. No wspólnie możemy potrzymać. Jechać, tak? Tak. Godzina 10:45, rafineria w Trzewini. Wjechał pierwszy transport z Karlina. Tak? I bardzo byłam ucieszona i właśnie patrzyłam w tę stronę, gdzie jest ta maszyna, stoi z tym napisem. Tak, bardzo mnie to ucieszyło, aż łzy dostałam do oczu. Pierwszy transport czarnego złota wyruszył do rafinerii już 16 stycznia 1981 roku, zaledwie kilka dni po opanowaniu pożaru. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o dobre wiadomości. Surowiec cechował się bowiem nie najlepszą jakością, a samo złoże okazało się za małe na wyprowadzenie kraju z kryzysu gospodarczego. Ostatnie nadzieje na polski Kuwejt zgasły w 1983 roku, kiedy to po 2 latach eksploatacji wydobycie ropy naftowej z wiertni Daszewo 1 dobiegło końca.